Zanim zaczniemy, to chciałbym Was zaprosić do subskrypcji kanału, żeby mógł się rozwijać. Pamiętajcie, że wszystko co tutaj robię jest za darmo, nic nie sprzedaję, żadnych kursów płatnych ani dostępów. Jeżeli chcecie, to jedyna forma wsparcia kanału to danie jakiegoś lajka czy komentarza pod filmami. Druga opcja wsparcia jest to rejestracja w jakimś propie i wykupienie konta z mojego linka. Wtedy dorzucacie taką cegiełkę do ogólnej puli, z której następnie będą losowane konta tutaj na Discordzie, oczywiście w pełni za darmo. Czyli cała kasa z afilacji wróci do Was w postaci takich rozdań giveaways. Oczywiście wszystko będzie za darmo, transparentnie. Wszystkie informacje znajdziecie również pod filmem w opisie. A teraz przejdźmy do materiału. Co prawda wrzucałem to już na grupie Discord, natomiast wrzucę to jeszcze tutaj. Patrzcie, jakie piękne zagranie na złocie wyczaiłem. Po M5 żadnego tu większego interwału nie potrzebowałem, bo dużo się dzieje z rana. Po M5 jest mocny impuls wzrostowy. Korekta tutaj w rejony volume profile, tak? Jeżeli chodzi o weryfikację poziomów point of control. Wcześniej wchodziłem tutaj gdzieś, natomiast szybko z tego wyszedłem, ponieważ zobaczyłem jeden szczyt, drugi szczyt, więc pomyślałem, że właśnie setup jednej kreski lepiej będzie rozegrać. No i miałem rację, zobaczcie, setup jednej kreski na tym breakoutie tutaj rozegrany powyżej średniej, powyżej VWAP-a, jak widzicie tu VWAP i pięknie na 1 do 1, rozegranie na 1 do 1. W ten sposób to jest mój minimalny target. Natomiast będę pewnie po tak mocnym impulsie będę pewnie przesuwał się jeszcze wyżej, żeby zmaksymalizować profity. Ewentualnie gdzieś pewnie będę się dokładał z kolejnym mikrokontraktem, żeby gdzieś tutaj jeszcze wyżej wyciągać te profity. Także jak widzicie, wczorajsze FOMC i dzisiejsze rozegranie złota dzień po FOMC pokazuje, że no wystarczy cierpliwie wyczekać na jakiś setup. Jeżeli mowa o shortach, to bym pewnie rozgrywał to w ten sposób, jakaś świeczka i weryfikacja, close i wczorajszego low w ten sposób. Natomiast zawsze są, wiadomo, dwie strony medalu, dwie strony rozegrania i musimy się na coś zdecydować. Dobra, to zagranie będzie sobie leciało. Postaram się Wam pokazać, jak tutaj będę dokładki robił, na jakich poziomach mniej więcej, żeby tego zysku już nie oddawać. Że porządna H1 się wyrysowała i nie chciałbym tego zepsuć, dlatego będę musiał tutaj uważać ze stop lossem. Jest ustawiony już w zysku, nic nie tracę, tak jakby, natomiast no, ta pozycja ma bardzo duży potencjał i nie chciałbym tutaj nic zepsuć, dlatego będę tego pilnował, będę tutaj teraz siedział. Jest 10:18 dopiero, a już złoto pokazuje mocny trend wzrostowy, więc na pewno warto się w takich sytuacjach skupić właśnie na złocie. Teraz wygląda temat tak, że jeżeli średnia EMA21 nie utrzyma tego, i nie powstanie tutaj kolejny breakout, to nie będę tego trzymał. Wykres może łatwo zjechać i mi ściągnąć pozycję tutaj na break-even powiedzmy, a sytuacja wygląda tak, że ta H1, że mam H1, zobaczcie, ta H1 jest 25 minut dopiero H1 i ona bardzo mocno wystrzeliła, a tutaj wolumen się kończy, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej i tu może być odreagowanie. Dlatego jeżeli teraz to nie zostanie utrzymane, to wychodzę z trade'a. A jeżeli zostanie utrzymane, no to rozstawiłem się z kolejną pozycją. Tak samo zobaczcie tutaj na M5, jak średnia jest daleko. Więc no, w tej sytuacji, gdyby tu średnia była wyżej, no to jeszcze bym poczekał na wsparcie na tej ewentualnie średniej i dopiero atakowanie wyżej. Ale no, w tym przypadku szkoda by było oddawać już jakieś tam zebrane profity. No i dobra, zabezpieczyłem w ten sposób. Jeżeli tutaj wybiją, to znaczy, że moc słabnie, momentum słabnie. I ewentualnie zawsze można, pamiętajcie, wejść na drugi raz, tak? Rynek pójdzie sobie tu, mamy kreseczkę, setup jednej kreski, w końcu wyjdzie górą, no i wchodzimy ponownie, nie? Dlatego lepiej sobie na przykład ten zysk przeznaczyć na ewentualnego stop lossa, niż żebyśmy się mieli wbić w coś takiego, że nam tutaj zrobi break-even, nie? Bo to jest bez sensu. Ok, zmieniam na szybko koncepcję. Widzę, że się momentum rusza, więc będę chciał dołożyć pozycję z tym samym stop lossem. Oczywiście mogą mi tutaj zrobić pułapkę, czyli coś w tym stylu, cyk, cyk, nie? Jedna próba, dwie próby i tutaj zgarnięcie tych stop lossów, wyjdą tędy i będą shortować, nie? Wykres będzie szedł w shorta. No i zebrali ten stop loss tutaj, więc jest na tym zagraniu plus 253 i pewnie kolejne zagranie można by było się tak postawić. W sposób. Tutaj mamy dwie próby. Raz,
2, czyli jakby ściągnęli te stop lossy stąd. Tutaj jest już droga wolna do tego, żeby rozgrywać coś w górę. Ciekawe zagranie. Na złocie dawno nie rozgrywałem. Jest to chyba drugie już rozegranie złota w ciągu 2 dni. Po paru latach przerwy, ponieważ rozgrywałem tylko indeksy, ale szkoda by było nie skorzystać z tego, jak złoto się fajnie rusza teraz. Dobra, więc tradycyjnie zapraszam do subskrypcji kanału. Dajcie tutaj trochę paliwa, komentarz jakiś zostawcie, lajka wrzućcie. Zapraszam również na Discord, napiszcie maila na bestoplosa@gmail.com. Chcecie dołączyć na Discord, oczywiście bestoplosa przez 2S. No i w tym nagraniu to będzie wszystko. Zapraszam do kolejnych materiałów. Oczywiście odwiedźcie też dział edukacji, bo naprawdę warto.